Ale numer. Czyścimy ogórkiem. Ja nie mam pojęcia, w którą stronę mam iść, dokąd mam iść, co mam oglądać, na co mam patrzeć. Miałam plan i go zgubiłam. I tym sposobem wylądowaliśmy w Egipcie. Zapraszamy więc Was na naszą przedziwną podróż w czasie poprzez starożytny Egipt, czasy PRL-u i bajkowy świat. Warszawa niczym wehikuł czasu przerzucała nas z epoki w epokę. Startujemy! Teraz to czuję, że coś wiem, a nie, że biegam od punktu do punktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nową podróż, zgoła inną niż wszystkie nasze dotychczasowe. Startujemy w Zielonej Górze. Posiadający prosimy o zabranie bagażu rzeczy osobistego. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. A lądujemy w Warszawie. Będzie się działo. Oj, będzie. Naszym podstawowym celem jest tutaj zobaczyć, spotkać się z Tutenchamonem. Do końca czerwca jest wystawa. Ja tylko jestem jako towarzysz. Tak, jako towarzysz dowie się co nieco o starożytnym Egipcie. Ja również co nieco, bo tak naprawdę niewiele wiem. Bo aż taka historia daleko mnie nie interesuje. W tym roku wypadła 100. rocznica odkrycia jego grobowca i idziemy zobaczyć, jakie skarby znaleziono w tym grobowcu. Jestem bardzo ciekawa. Ja tylko trochę. Jesteśmy u celu, zaczynamy zwiedzanie. Odnalezienie grobowca faraona Tutanchamona było największym odkryciem archeologicznym wszechczasów, a sam faraon jest dziś jednym z najsławniejszych, choć w swoich czasach był niewiele znaczącym. Na wystawie odtworzono zawartość wszystkich pomieszczeń grobowca, a eksponaty rozmieszczono dokładnie tak, jak ukazały się oczom pierwszych odkrywców. Zobaczyliśmy więc doskonale i z wielką starannością wykonane repliki skarbów pogrzebowych króla. Tak więc po usunięciu zapieczętowanej ściany zobaczono to, co za chwilę i Wy zobaczycie. Pomieszczenie wypełnione niezwykłym bogactwem. Były więc tam bogato zdobione królewskie rydwany, złocone mary grobowe, czyli łoża, na których składano ciało faraona w procesie mumifikacji, misternie zdobione skrzynie, alabastrowe dzbany i pojemniki z pożywieniem, które miały służyć władcy w drodze w zaświaty. Tu skrzynia zdobiona malunkami przedstawiającymi sceny bitewne oraz posąg faraona. Następnie odkryto komorę grobową z sarkofagiem, który skrywał 3 trumny umieszczone jedna w drugiej. Do tego znaleziska powrócimy za chwilę. W ostatnim pomieszczeniu znaleziono figurę stróżującego Anubisa pod postacią szakala. Strzegł on kolejnej złotej kaplicy. W niej zaś znajdowały się wnętrzności faraona wyciągnięte w procesie mumifikacji. Było tam też wiele innych przedmiotów. W następnych salach zaprezentowano po kolei 4 złocone kaplice grobowe, pierwotnie umieszczone jedna w drugiej. Były one bogato zdobione i pokryte hieroglifami. W nich znajdował się sarkofag. W sarkofagu zaś były 3 trumny, również jedna w drugiej. 2 pierwsze wykonano z drewna, które w środku i na zewnątrz pokryto złotem. Druga z nich jest bogato zdobiona niebieskimi, zielonymi i czerwonymi intarsjami. Ostatnia była wykonana w całości z litego złota. Podobnie jak wcześniejsze, przedstawia faraona trzymającego w złotych dłoniach bicz i laskę, oznaki królewskiej władzy. W niej znajdowało się ciało faraona w złotej masce oraz ponad 100 klejnotów. Nikt nigdy nie widział niczego podobnego. Faraon spoczywał tak, jak pochowali go kapłani 3,5 tysiąca lat temu. Tego niesamowitego odkrycia dokonał Howard Carter, uparty poszukiwacz, który od młodych lat był urzeczony historią starożytnego Egiptu. Wraz z lordem Carnarvon postanowili odnaleźć grobowiec zapomnianego faraona, mimo iż ogólnie uznawano, że w egipskiej Dolinie Królów odkryto już wszystko.
Carter się z tym nie zgadzał i wręcz obsesyjnie poszukiwał śladów Tutanchamona. Choć jednak robotnicy przerzucili tony piasku i skał, przez kilka lat nie znaleziono nic. Już miano się wycofywać z dalszych poszukiwań, lecz Carter nie odpuszczał. Została ostatnia szansa i przez przypadek ziściły się marzenia poszukiwaczy. W listopadzie 1922 roku odkopano schody prowadzące do zapieczętowanego, nienaruszonego grobowca. To, co Carter znalazł, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Pierwszy nietknięty grobowiec, a w nim tysiące skarbów. To musiało być niesamowite przeżycie. W odróżnieniu od innych grobowców w dolinie, ten nie został splądrowany, a każdy ze znalezionych tam przedmiotów sam w sobie jest skarbem. To ponad 5000 obiektów, a wszystkie mają 3500 lat. Jest to największy skarb w historii archeologii. Dzięki odkryciu możemy się wiele dowiedzieć o życiu faraona, ale również o życiu w starożytnym Egipcie. Ta historia jest po prostu fascynująca, więc jeśli macie okazję zapoznać się z nią oglądając oryginały w Egipcie lub traficie gdzieś na tę objazdową wystawę, koniecznie włączcie ją do swojego planu zwiedzania. Gorąco polecamy. Jestem zaskoczony tą wystawą i mimo, że początkowo nie byłem do niej przekonany, to ostatecznie ta historia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Wystawę można było zwiedzać w Warszawie do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem, przynajmniej na chwilę, wracamy do współczesności, ponieważ podczas tej wycieczki jeszcze będziemy cofać się w przeszłość, choć już nie tak odległą. Z muzeum pojechaliśmy na naszą kwaterę. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Wchodzimy do hotelu w Warszawie, centrum miasta. Nasz pokoik. No i zaczynamy imprezę w Warszawie. Po rozgoszczeniu się w hotelu wróciliśmy ponownie do centrum. Dzień był wspaniały, a w ciepłym świetle czerwcowego słońca budynki Starego Miasta wyglądały prześlicznie. Mhm. Na obiad zjedliśmy rewelacyjne pyzy w barze na Podwalu. Smakuje? Tutaj masz Stadion Narodowy. Potem ruszyliśmy na spacer krakowskim przedmieściem. Odbudowane po wojnie zabytkowe pałace i kamienice zachwyciły nas swoim urokiem. Dominuje tu styl klasycystyczny, pełen harmonii, symetrii i eleganckich zdobień. Zauroczona nie mogłam oderwać od nich oczu. Tyle atrakcji, że jestem wykończona, a jeszcze nie zaczęliśmy. Nogi nas bolą. Mnie nawet nie o to chodzi. Ja nie mam pojęcia, w którą stronę mam iść. W którą stronę mam iść, dokąd mam iść, co mam oglądać, na co mam patrzeć. Za dużo tego. Strasznie dużo, strasznie dużo. Nie nadajemy się do dużego miasta. Jest tutaj pięknie, piękne budynki, ale ja po prostu skupiałam już. Sorry. Całkowicie oszołomieni pięknem stolicy ruszyliśmy do zamkowych ogrodów. Mijamy pałac pod blachą i oto wkraczamy na teren dolnych ogrodów. Można tu odpocząć i podziwiać 300 lat dziejów rozpościerających się przed nami. Cieszyć oczy dolnymi ogrodami, widokiem na drugą stronę Wisły lub podziwiać rokokową elegancję i królewski monumentalizm saskiej elewacji zamku. Czas
jest na szybki przemasz przez Starówkę i jeszcze bardziej pogłębiający nasze skołowanie ilością otaczającej nas historii. W tej Warszawie jest tyle atrakcji i tyle ładnych rzeczy i tyle rzeczy, które trzeba zobaczyć. I ja miałam plan i go zgubiłam. I zafascynowały mnie te domki na dachach warszawskich kamienic, a ostatnio dowiedziałam się, że pierwotnie były to świetliki, doświetlające ciemne wewnętrzne klatki kamienic. Cóż, nie są to domki dla małych księżniczek, ani pracownie rozmarzonych artystów. Jestem zmęczona. A tak miałam ochotę tu poszaleć. Good evening, Warsaw. Welcome to the Multimedia Fountain Park. In just 10 minutes, Choć wrażeń mieliśmy już po korek, wpadliśmy jeszcze do multimedialnego parku fontanny. Nie sądźcie jednak, że to zwyczajna książka. Każdy, kto ją otworzy, może udać się na wyprawę. Za mną, ruszamy w drogę! Lecimy! Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Dzieci były zachwycone. Biegnij za mną leśnych duchtów szlakiem. Spróbujmy jagód w pełne słońce. My niestety nie jesteśmy z pokolenia Króla Lwa, ruszyliśmy więc podziwiać miasto w nocnej iluminacji. Jednak Pałac Kultury tonął w ciemnościach. Wyglądał jak fascynujące apokaliptyczne monstrum. I tak oto zakończyliśmy dzień pełen wrażeń. Nowy dzień i znowu Pałac Kultury. Bohater dzisiejszego dnia. Jakże bez niego. Fascynujący kolos. 230 metrów. Winda jedzie na górę 20 sekund. Przytyka uszy. Zapobiegawczo bilety kupiliśmy przez internet, by nie stać w tych niebotycznych kolejkach. Po czym wjechaliśmy na 30 piętro pałacu. Zobaczcie, jak to wygląda. Można stąd podziwiać przepiękną panoramę miasta we wszystkich kierunkach świata. Zdecydowanie warto skorzystać z tej atrakcji. Dziś witamy. Kultury zwiedzamy z samej góry. Dokładnie. Tutaj widok na Warszawę za nami. Bardzo przestronny. Ogromna jest Warszawa. No i dzisiaj też takie bardziej spontaniczne zwiedzanie. Pan bardzo dobry marketingowiec zgarnął nas spod ogórka i zachęcił do zrobienia wycieczki. Starym autobusem zwanym Ogórkiem będziemy jeździć po Warszawie. I zwiedzać PR-owskie miejsca. Może przeniesiemy się trochę w czasie. Zaczynamy wycieczkę ogóraskiem. Ja Was widzę, szliście dobrze. No, witam Państwa serdecznie w imieniu WPT 1313. Tak się nazywa firma, do której Ogóreczek należy. Dzisiejszy zadany temat, właśnie proszę Państwa, szukamy PRL. Jajko na twardo? Nie ma tak. Nie ma, schowane, dobrze. Bo w trakcie jazdy nie. Dlaczego? No bo wiem, widzę po twarzach, że dla niektórych podróż ogórkiem bez jajka na twardo to nie jest ta podróż. To nie ogórek, to ja absolutnie nie. No nie, przepraszam, nie chcę obrazić. Niektórzy oczywiście mieli ptibery. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jeżeli ogórek nam coś, to trzeba będzie pchać. Ale pamiętajcie Państwo, że za pchanie ogórka nie dopłacamy. Absolutnie. Proszę Państwa, też wielka prośba, żebyście się za mocno szybki nie opierali. No właśnie,
bo szybciej mogą wylecieć. To jest ten problem, bo pojazd jest zabytkowy, uszczelki też są zabytkowe. Na razie, proszę Państwa, ja mam taką sprawę postanowioną zakończyć. Najpierw przejechaliśmy ulicą Marszałkowską, główną ulicą Warszawy, jedną z najbardziej znanych ulic w Polsce. Każdego dnia panuje tu ruch jak na Marszałkowskiej. Po wojnie postanowiono, że stanie się ona główną ulicą nowego, socjalistycznego miasta. Miała być reprezentacyjna, miały nią paradować pierwszomajowe pochody, więc od placu Defilat do placu Konstytucji wyburzono stare kamienice i ją poszerzono. A plac Konstytucji stał się głównym miejscem nowej, wielkiej inwestycji – Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, czyli w skrócie MDM. Reprezentacyjne cechy placu Konstytucji podkreśla jego skala, jak również monumentalna zabudowa, zdobna nawierzchnia oraz gigantyczne kandelabry ustawione na jego końcach. Otaczające plac budynki, zgodnie z zasadą architektury narodowej w formie, są inspirowane warszawskimi zabytkami epoki klasycyzmu, a jednocześnie spełniały drugie założenie ideologii socrealistycznej. Były socjalistyczne w treści, gdyż służyły społeczeństwu jako mieszkania oraz lokale usługowe. Naszym przewodnikiem w tej podróży był pan Tomasz Bareja. Tak, nazwisko nieprzypadkowe. Pan Tomasz to rodzina słynnego reżysera, a jednocześnie świetny gawędziarz, posiadający ogromną wiedzę o stolicy oraz o jej detalach, takich jak ciekawostki tej płaskorzeźby upamiętniającej otwarcie MDM-u. Po co one ustawione zostały? To ogranicznik pochodów, tak? Puszczono człowieka, to powie idź, trzymaj ten sztandar wysoko w górę. Jak zobaczysz 3 gigantyczne latarnie, rzucaj wszystko i już się rozchodź. Zobaczcie Państwo, że Marszałkowska nie jest przelotowa. Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w 2015 roku została wpisana do rejestru zabytków. Uważana jest za drugą, po Pałacu Kultury i Nauki, najważniejszą realizację nurtu realizmu socjalistycznego w Warszawie. Bardzo proszę, zapraszamy do środka, lecimy. Trzeba było być skocznym w PRL-u. O, dobrze. Ten olbrzymi, przerośnięty pałac, wzorowany zresztą na Pałacu Saskim, kolumnada, która sięga, można powiedzieć, nieba. Prawdziwy fort. Dzisiaj urzędy zapraszają nas do siebie, kłaniają się. Urzędnik czasami potrafi wyjść w spokoju. Wtedy, proszę Państwa, w tamtych czasach raczej nie. Coś, co trzeba sforsować, te kraty potężne, tak? No zobaczcie Państwo, już jak tu podchodzimy pod to już czuję, że nogi nam troszeczkę klapną. To Ministerstwo Rolnictwa. Kolejny nasz przystanek to dawny dom partii. To tu od lat 50. XX wieku mieścił się Komitet Centralny PZPR. Tu urzędował pierwszy sekretarz Bolesław Bierut i jego następcy. Dziś mieszczą się tutaj różne instytucje finansowe oraz restauracje i kawiarnie. To, co łączy dzisiejszego wędla z tym starym przedwojennym, to niewątpliwie, proszę Państwa, czekolada jedyna. Opakowanie do niej projektowała sama Zofia Strojeńska. W programie mieliśmy również degustację czekolady. Na koniec tej sentymentalnej podróży odwiedziliśmy Bareja Klub o nazwie Woda Sodowa. Każdy przedmiot wzbudza tu wspomnienia. Ale zobaczcie Państwo, Włosienica średniowieczna, przy tym to jest rozkosz. Ja zrozumiałem, proszę Państwa, dlaczego w 70 latach depilacja nie była popularna. Samo depilowało, tak, jak się chodziło. Tak, i trzeba... Ratusz Warszawy, prezydent tutaj urzęduje. Udana wycieczka ogórkiem. Szkórkiem na czekoladę. Poprzez historię. No, ciekawe. Chyba warto zawsze wziąć w nieznanym, jakby nie było w mieście, przewodnika. Bo teraz to czuję, że coś wiem, a nie, że biegam od punktu do punktu. Potem poszliśmy podziwiać współczesną architekturę. Bardzo charakterystycznym budynkiem w okolicy Pekinu jest Złota 44. Architekt Daniel Libeskind zaprojektował go jako wielką, ekspresyjnie powyginaną, dynamiczną rzeźbę, która tylko przy okazji ma wewnątrz 54 piętra mieszkań. Ten budynek to prestiż, luksus i wielkie pieniądze.
Dzięki niemu dziś w panoramie Warszawy nie ma jednego, ale dwa charakterystyczne budynki, bo obok Pałacu Kultury stoi jasny żagiel Złoty 44. Warto poświęcić jej chociaż chwilę. Biegnąc w poszukiwaniu obiadu ze Śródmieścia na Stare Miasto, załapaliśmy się przy okazji na zmianę warty przy grobie nieznanego żołnierza. Dzieci z całych sił starały się rozśmieszyć maszerujących wojaków. Czas na obiad, a my znowu tu. Pyzy, smak z dzieciństwa. Słoika. Słoika. Zawiało trochę PRL-em. Ale jaki smak prosto z PRL-u. Mniam. I tym akcentem pierogowym, pyzowym Kończymy. kończymy. Wracamy. Krakowskie przedmieście. Zapraszamy na pyzę. Patrzy co zostawia z tyłu, wieżowce i o. Pracując nad materiałem do tego filmu, sporo zaczerpnęliśmy z pasjonującego kanału o architekturze prowadzonego przez Natalię Szcześniak i Radosława Gajdę. Link do niego zostawiamy w opisie. Koniec przygody. Wracamy do codzienności. Koniec Uciekamy z tych wakacji. tłumów. No, z tłumów i w ogóle. No i niestety do obowiązków, do pracy. Ach, skończyło się rumakowanie. No to bye. A w kolejnym filmie zabierzemy Was na promową wycieczkę do Sztokholmu. Zapraszamy do oglądania.